about what I want is सुनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड़ के hey I think about it every day baby looking like Hana Kazana on a play hey like mithai like kulfi rasmalai hey pista barfi sardiyan vich garmi lagdi jad vi tu mere raah vichon chaldi yeah love vich mere kolon langdi throw it back and bubble up in front of me everybody trying to figure out your recipe I'm just trying to get a piece baby I know that you wanna get crazy shorty take it slow then chitty hey baby let me see it Jalebi, baby. I just wanna eat it Jalebi, baby. baby let me see it Jalebi, baby. no I really need it Jalebi, oh baby let me see it jalebi, baby. I just wanna eat it Jalebi I know the things that you like Cały pomysł na festiwal wziął się stąd, że kiedyś pojechaliśmy na inny festiwal, ale ze względów prawnych artysta, który miał na niego przyjechać, nie mógł. Był to Williams z Palomą. No i będąc na tym festiwalu czuliśmy pewien niedosyt, ze względu na to, że chcieliśmy bardzo, żeby zobaczyć tych artystów. No i powiedziałem Kasi, że może w takim razie byśmy ich zaprosili. Nasi nauczyciele, tutaj z Katowic, Monika i Dominik, stwierdzili, że kurde, zawsze chcieli ich zaprosić, może byśmy coś takiego zrobili. I ja miałem doświadczenie w festiwalach zupełnie innych i postanowiliśmy to przekształcić i zrobić coś z tego. I tak powstał właśnie Silesian Festiwal, że po prostu zaprosiliśmy artystów, których zawsze chcieliśmy się uczyć, na nasz festiwal. No niestety festiwal wygląda tak, że myśmy cały czas biegali, się w sumie od nich nie nauczyliśmy niczego, ale ich zaprosiliśmy. No i tak powstała ta pierwsza edycja. Powstała z marzenia Kasi, żeby zaprosić artystów, od których bardzo chcieliśmy się uczyć. Kim jest Kasia? Kasia to jest moja druga połówka, która tak naprawdę gdyby nie ona, to tego festiwalu by nie było, nie byłoby tych artystów, nie byłoby niczego, ze względu na to, że to ona to wszystko trzyma. Ona wszystko pilnuje, ona zaprasza artystów, ona jest odpowiedzialna za to, żeby właśnie ci artyści, których widzicie, pojawili się na naszym festiwalu. I to ona szuka ich, to ona wybiera, to ona jest odpowiedzialna za to, żeby w ogóle ktoś się pojawił z tych artystów, którzy są na topie, którzy fajnie uczą i ogarnia im loty, ogarnia im noclegi, ogarnia z nimi kontakt i tak naprawdę ogarnia wszystko, co jest z nimi związanego, a ja znowu ogarniam to, co jest związane z festiwalem na miejscu, czyli żeby był fajny klimat, żeby było nagłośnienie, oświetlenie, no i żeby grafika dość dobrze się prezentowała na internecie. Okej, czyli tak się dzielicie obowiązkami. Naturalnie to wyszło. Naturalnie. To jest śmieszne, ale zupełnie podzieliliśmy się to w trakcie realizacji festiwalu, że zupełnie innymi aspektami się zajmujemy. Oczywiście wiadomo, na kilka dni przed festiwalem mocno, ale naprawdę bardzo mocno się ze sobą kontaktujemy i jedno drugie sprawdza. Ale to nie takie zasadzie, że czy to zrobiłeś, bo jak nie to coś, tylko bardziej takie, że po prostu musimy pewne rzeczy sprawdzić 2 razy, żeby na pewno były po prostu zrobione. Officially, the festival started on Friday, but on Thursday we also had an unofficial before party. And before the party we also had classes, which we normally have on Thursday, with Marcos and Marta. Marta is from Wrocław and Marcos is half Brazilian, and they've started teaching here recently. My możemy panowie chodzić od razu, tak? I to była pierwsza część. Możemy tu zakończyć normalnie, się kocić i jak tam chcemy, jako oddzielna figura. Eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu
At one point, Marcos, who was DJing, stopped the music and announced that Sylvia has a birthday. Sylvia was a teacher that came from London, so we made a birthday roda for her. Połączyłeś pasję tańca z pasją do organizacji? Tak, zdecydowanie tak. Zawsze gdzieś miałem takie, ja lubię projekty, lubię coś realizować, więc teraz, gdy nie mamy projektu, bo się festiwal skończył, mamy pustkę. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Siedzimy, mamy dużo czasu, nie musimy gdzieś biegać, nie musimy szybko gdzieś jechać. Ale możecie spać na przykład, nie? Tak, to jest bardzo przydatna rzecz. Sen w czasie festiwalu ze względów organizacyjnych jest krótki. I najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę, powiedzmy, wszyscy myślą, że na samym festiwalu się nie śpi, ale tak naprawdę przed festiwalem jest mnóstwo nerwów, mnóstwo emocji, które nie pozwalają zasnąć. W moim przypadku to były 3 godziny snu w środę, to były 4 godziny snu w piątek, znaczy z czwartku na piątek. W piątek, ze względu na tych wszystkich emocji, to jak już skończyliśmy imprezę, poszliśmy spać, to znowu spaliśmy 2-3 godziny. Więc to są takie bardziej emocje, nakręcenie się i tak dalej. Wszystko jakby jest przygotowane przed festiwalem, czego większość ludzi w ogóle nie widzi, a dopiero na festiwalu jest efekt. I to już jest... Ja mówię zawsze tak, że to wygląda do momentu uruchomienia festiwalu, to wszystko po prostu jakby się dzieje. My jesteśmy za to odpowiedzialni, ale w momencie, gdy festiwal już wystartuje, to już na nic nie masz wpływu. To po prostu leci. To po prostu jest tak, jak to przygotowałeś, tak to będzie zrobione. No i w tym roku byliśmy mega zaskoczeni, bo wszystko się okazało przed festiwalem, zrobiliśmy. W czwartek dowiedzieliśmy się, że sprzęt nagłaśniający, który jest na stadionie, nie działa, więc musieliśmy ogarniać głośniki i całe ustawienie sprzętu. W czwartek, gdzie w piątek się zaczynał festiwal. Tak. Więc miałem mniej niż 24 godziny na to, żeby to wszystko zorganizować. No ale to wiadomo, jakby mam już kontakty z tymi ludźmi, więc to nie było problemem. Problemem było to, żeby to wszystko jakby zgrać i czas. Bo przewiezienie głośników 6 takich zwykłych, plus takie ogromne statywy na te głośniki, plus basowe głośniki, to są 4 samochody kombi. I to tak na ledwo to wchodzi. Zorganizowałeś całą ekipę, nie? Tak. Testosteron Crew. Tak, udało się. I to jest druga rzecz tak naprawdę, jeżeli chodzi o festiwal, że myśli się tylko o organizatorach, że to oni są odpowiedzialni, że to oni wszystko ogarniają, a gdyby nie rzesza ludzi, która pomaga wokół, i to są naprawdę osoby, które, tak jak ty, po prostu chodzimy na zajęcia, gdzieś się komunikujemy, gdzieś się zaprzyjaźnimy i wiesz co, bo muszę zrobić to, wiesz co, bo muszę zrobić to. I nagle się okazuje, że tych osób, które pomagają, nie jest 2-3, tylko 20-30. I tyle osób mieliśmy do pomocy przy festiwalu. I gdyby nie one, nie byłoby szansy po prostu tego zorganizować. No tak jak mówisz, samowożenie rzeczy, nie wiem, wieszanie lampek, rozstawianie świateł, głośników, leżaków, jakby organizowanie na bieżąco różnych rzeczy podczas festiwalu, nie? Jedzenie, recepcja, to jest tyle drobnych szczegółów,
Tak, i to które się składają. trzeba ułożyć grafik. W piątek dowiadujemy się, że jedna dziewczyna ma pilny wyjazd z pracy i nie może przyjechać na festiwal, to rozwala grafik. No ale to są takie życiowe rzeczy. To są rzeczy, które normalnie się zdarzają i są częste w tego typu ludzkich relacjach, więc jakby to jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I po czwartej edycji jakby już mamy gdzieś w głowie, że trzeba mieć backup, że jeżeli ustalamy jakiś grafik, to zawsze jest jedna osoba, która najwyżej będzie stała, nic nie robiła, ale zawsze musi być, bo w innym wypadku po prostu się może okazać, że brakuje. The couple that opened the festival was Dominic and Monica, the couple that teaches in Katowice, and they teach the longest in here. I also didn't expect a lot of people, but for the first hour of the festival it was a lot. Okay, so 1, 2, and then 3, and 4. The second couple was Brian and Kasia, and they also teach in Katowice, and the room was starting to get really crowded. What you made me be, so what you did to me. God save me, please. And the third and the last couple on Friday, also Polish, Piotr and Zuza. They teach in Gdańsk during the week. All the time connection. All the time connection. And that was it for Friday classes. Then we had some break and then the party started. No lo quise aceptar, no, pero la tierra y tú tienen algo similar.
se fue cara. No pusiste en agua toda la rosa que te di. Se secaron, parecen aquí. Mi cielo azul lo pusiste bien. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que esta vida da mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te arriesgues. That will be it about Friday, but in a moment you will see some awesome footage caught by Dan, and thanks for it, man. Dla nas na przykład największą radochą było to, że po festiwalu, kiedy ludzie do nas, znaczy na festiwalu ludzie do nas podchodzili i mówili: wow, ale fajnie, ale zrobiliście to super. Przyjechali ludzie, którzy byli na pierwszych edycjach i mówią mi, że to jest niesamowity w ogóle postęp, no, że to w ogóle to jest taka zmiana ogromna w porównaniu z tym, co było wcześniej, bo wcześniej robiliśmy to wszystko na jednej sali warsztatowej, gdzie było powiedzmy te 600 metrów, taka sala gimnastyczna. Mieliśmy wąskie przejście i w sumie tak naprawdę tyle.
No i impreza w klubie, gdzie powiedzmy tam było no może te 1000 metrów, gdzie ponad połowa to były krzesła, które były takie podesty różne. Klub wyglądał pięknie, ale jakby dla tanecznych osób ważniejszy jest parkiet. To, żeby światła nie uderzały w oczy, żeby nie kręciło się w głowie, no i żeby dźwięk był fajny, nie? I to są jakby te rzeczy. Teraz mamy super zespół DJ-ów. W ogóle fajnie w tym roku, bo w tym roku mieliśmy ponad 16. Więc jakby też mieliśmy ten komfort. Zaczynaliśmy z 4, 5, a teraz też to zupełnie inaczej wygląda. Są osoby, które są od pierwszej edycji, są osoby, które dopiero w tym roku się pojawiły i to zawsze jest jakieś takie nie zagrożenie, ale taka niepewność, czy to na pewno się uda, czy to na pewno w takiej formie wyjdzie. Bo to też są bardzo, bardzo takie rzeczy, które gdzieś tam w głębi stresują, no bo ty wszystko zrobisz, ale tak jak mówię, no ludzie są ludźmi, nie wiem, może się zdarzyć jakiś korek, ktoś nie dojedzie, ktoś się spóźni, komuś coś się stanie, no to wszystko jest, a my musimy być po prostu zimni i skupieni na celu, nie? Masz odpowiedzialność za znaczy kilkasetek ludzi, a nie za tą jedną osobę w danym momencie. No, William złamał rękę, ale jednak był. Nie? William złamał rękę i wiesz, my się stresowaliśmy, że William złamał rękę i nie będzie mógł poprowadzić zajęć, a nie czy mu się coś stało, nie? No bo to było takie jakieś po prostu zupełnie inne jest myślenie, nie? No, po czym William stwierdził na zajęciach, że miał prowadzić counterbalance 2 rękami, ale zrobi jedną, bo jednej nie może używać. Nie? No dokładnie, więc jakby, no ale to są też osoby, które mają po prostu duże doświadczenie, nie? Więc to też zupełnie inaczej wygląda. No i też pasję. Myślę, że musiałby, nie wiem, złamać obie nogi, żeby nie móc prowadzić zajęć. Nie? Tak, no ale też miejmy na uwagę, że jednak mieli rok przerwy, więc też to myślę, że im spowodowało, czy też pozwoliło im odbudować tą pasję. We were for 2 years not dancing with each other, and this hurt me so much because she's my best shot, my best connection. It just matches. She's my sister. So without her, for me, I was missing my way of expression, and I get it back. So I can express myself the way I was used to express before, and actually in a different way because she changed, and I changed, and it feels different. It feels a little better. So I think when we mix it up, the flavor will even be much more interesting. The Saturday classes started with Wesley and Sylvia. I hope I pronounced it right. They teach in London, and they did some nice combination with roasted chicken. Amazing, guys! For some more round of applause to go. Heel, back, heel, down, jump. Amazing! High five and change partners. The later classes were divided into open classes and master classes simultaneously, and I managed to buy the latter, so that's where most of the footage will be from. And the first couple was William and Paloma, the big comeback this year. And yeah, William was doing a lot of stuff with one hand only, you can see why, and he definitely managed. I was looking to get into the objective I want to do. Okay? So don't get shortcut. Go slow.
On both Saturday and Sunday we had an hour-long lunch break, and that was a good opportunity to rest and eat something, of course. Some people also use this time to recover in other ways. And the third couple of the day, Mark and Melissa. I was so happy to finally see them live. Yeah, they also did awesome stuff, like head movements, roasted chicken, traveling with an aeroplane. They combined it like so well. The following demo was recorded by Bartosz Messenger from Warsaw, and you can find the full version on Dance Messenger's channel. And thanks for sharing it. Down, you're caught in the middle. Yeah, man seems so strong. Yeah, man speaks so long. Man never been so wrong. Yeah, man seems so strong. Yeah, man speaks so long. Man never been so wrong. And time for the main Saturday party. I'm sorry to all of the DJs that are not in this video. Yeah, I just couldn't catch all of you. And yeah, I will get better, I promise. But if you are not here, that it means I was probably dancing during your sets. So it means I was having a lot of fun. A kiedy zaprosiliście Pedrinho? Czy on był planowaliście to, czy to było spontaniczne? Myśmy go nie zaprosili. Aha. On po prostu napisał do Kasi, że przylatuje. No. Bo jego ziomki przylatują, więc on też chce być. No i tak to wyszło 2 dni przed. 2 dni przed, no w czwartek. Więc tak, dostałem informację, że nie mamy nagłośnienia i że Pedrinho będzie. Więc w sumie w ostateczności on mógł po prostu krzyczeć głośno, nie? No trochę tak zrobił. No. No, w sumie tak zrobił, wystąpił. Ale zobacz, jaką ma energię, nie? No jest szalony. On jest mega pozytywny w ogóle człowiekiem. To jest dla mnie takie... no po prostu coś mega, jaki on ma power, jak on ludzi potrafi porwać. To, co przygotowali z Kają, to całe przemówienie, to też było tak jakby dość spontanicznie, tak? Kaja do niego napisała, spisali się, mieli mniej więcej plan ułożony, ale to jakby mówili, to co się tam działo, to już było w jakby ich gestii. I to też chyba z tego co wiem w sobotę to przed ustalali. Because they really want to thank all of you to come here because it wasn't easy. So
guys for supporting the event and making this happen. Please, welcome to the stage, your first couple, Dominic and Monica!
pamiętam, były dziewczyny z Estonii, ze Szwecji, ze Stanów. Mieliśmy Dan. osoby z Australii, ze Stanów, tak. Mieliśmy z jakichś Wysp Owczych, jakiejś Tajlandii, więc tak, z całego świata mieliśmy. Mamy w ogóle taką mapę, nie? To widziałeś, No. z tymi nalepkami. I to rzeczywiście ludzie przychodzą i po prostu nalepiają skąd przylecieli. Wiadomo, że nie przylatują do Polski ze Stanów, tylko do Polski, ale na przykład są po prostu na tripie 2-3 tygodniowym. I pamiętam, że były osoby, które mówiły, że specjalnie przeniosły ten trip o ten tydzień wcześniej albo tydzień dłużej, żeby móc zostać na festiwalu, bo słyszeli gdzieś o nim. Więc to też było takie wow, nie? I w tym roku mieliśmy ponad połowę z zagranicy osób. Ponad połowa. How did you find Silesian? I mean, it was your Actually, this whole Euro trip was like pretty much. I was supposed to be in the US filming Louis and Larissa for like 8 weeks, and it wasn't like I was supposed to, but it's kind of what I wanted to do. And I went to Croatia, and I fell in love with the dancers in Europe, and the vibes here. And you stayed. And I didn't stay because I had to go to Mexico for 2 weeks. But at Silesian, or at Zouk Time, everybody was like, this event, this event, this event, this event. And you know, I was like, all right, I'll put on my calendar and we'll see what happens. And next thing I know, there's like a 6-week tour. And I was like, 6-week tour in Europe or go to the US where I know everybody. I was like, I think it's a good idea to explore Europe. And I'm so happy. This is like supposed to be the end of the trip, and I even extended it another 3 weeks, I think, because I'm loving it here. Myśmy mieli plan, że social będzie odpalony, ta druga sala będzie odpalona tylko i wyłącznie na sobotnią imprezę, no i w ciągu dnia, tak jak rozmawialiśmy. Odpaliliśmy po cichu muzykę w piątek, żeby sobie leciała w czasie zajęć pierwszych, bo zawsze zaczynamy zajęciami, a potem jest impreza, wchodzimy w imprezę. I patrzymy, tam jest pełno ludzi. Podgłosiliśmy muzykę, zaczęliśmy szybko organizować DJ-ów. No i się skończyło tak, że sala druga była w nocy czynna, znaczy otwarta była w piątek, w sobotę i niedzielę. I było mnóstwo tam po prostu ludzi. No tak, byli ludzie, którzy się na głównej akad nie pojawiali prawie w ogóle. Tylko... Dokładnie. Ci, którzy na głównej byli, bo po prostu tak zupełnie też różne były klimaty, bo to też była nasza idea, żeby tam była spokojna taka muzyka, żeby sobie można było właśnie się wychillować. A na głównej sali był taki mocniejszy beat, bardziej dynamiczna, energetyczna muzyka, nie? I to też spowodowało dużo takiej zmiany. Did you go to the social room also? The one in the hallway? On Silesian, yeah. Yeah. So like, to me it was like the main ballroom that was lit, and in the chill room that was like, let's get delicious and yummy. Yeah. So yeah, I spent the first day or two I focused in the main room, and actually it was nice. I felt like I needed some like chill time and some like some more intimate dancing and some like not worry about all the stuff that's happening, but just like get really connected with my partner and just like feel the moment and feel the vibe and feel the delicious energy. The first instructor on Sunday was Jade. She teaches in London, and she showed some solo movements, some solo techniques that you also could use in couple dancing. Really, I should know better. I don't
The Sunday masterclasses started with Mark and Melissa, and they did an awesome exit from the head movement turns. It's going to be somewhere in the middle of this. That I'm going to keep the connection, but I'm not going to lose mobility. Classes were great, the vibe of the students were great, the parties were awesome. I was dancing till 6 a.m. tomorrow. I'm dead now, but I'm still excited for the party today. Then 2 hours with Michael and Aline. There was a lot of theory, a lot of talking and explaining, and lots of useful information in leading, frame, techniques. If I rotate this one, she turns. Okay? So you can see like also it's really common that our head will be in the same side. And the last Sunday class and the last class of the whole festival was with William Paloma. And everybody was really tired, so they didn't actually make a class, they made a lecture, and William presented some theory that he described. The posture is a side turn, okay? But each side turn has got a different direction of getting back to the basic. Usually after the for example, he is exactly what to do with the footwork. I already communicated by walking because I want. I didn't call nobody. And the last party, Sunday party, it was late, everybody was tired, but the energy was still through the roof and the room was still full. Both rooms actually. Nie wiedziałem, że William z tym chłopakiem zrobią to show takie męskie z men stylingu. Też nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy, że będzie jakaś animacja. To te rzeczy się po prostu dzieją. To jest takie coś, co się po prostu dzieje i jest, nie? I to jest takie fajne, bo wtedy wiemy, że artyści się dobrze bawią.
I to jest chyba takie najfajniejsze. Jak artyści się dobrze bawią, to ludzie się dobrze bawią, bo artyści chętniej wychodzą z nimi potańczyć, nie? And now every event that William is going, he's getting the students and he'll perform with them. So you guys are about to see a full online men's style choreography for the first time in choreography. Yes. Please, everybody make some noise for William Teixeira, men's style for everyone. And then you can join. They have different guys all around the world as well. If you want to join in private, you just message him. Actually, he's the latest one. He's the last one to join the group, like maybe a month and a half. I think it's like 2 hours ago. He's the latest one and have done a great job. I'm very proud of my people. We have been working a lot. Since pandemic started, I felt I need to give some support for the dance community, especially for the leaders. We see many lady style and every like kind of dance, and I think it's very important to give some good quality dance for the leaders as well. So we can potentialize, have the time for fun with some flowers and fun.
więc mówisz, że za rok widzimy się znowu, tak? Za rok widzimy się znowu, czekamy na informację, czy będziemy mogli to zrobić ze względów prawnych, ze względów miejsca. No i mamy nadzieję, że się uda, bo dostaliśmy tyle tej pozytywnej energii, że po prostu jakby chcemy dalej to dawać z powrotem. W sensie takim, że chcemy się dzielić z tym z ludźmi. Bo nas to dalej cieszy. Jakby gdzieś mam w głowie, kurde, robię coś fajnego, robię coś dobrego i ci ludzie mogą się spędzić fajnie czas. I się cieszą. Dla mnie to, co Tomek zrobił, ten filmik, taki króciutki, Tak. jak te uśmiechy zobaczyłem tych ludzi, to jakby to była kwintesencja tego, dlaczego ja to robię. Dlaczego my to robimy z Kasią, nie? Bo to kosztuje mnóstwo energii, ale jakby te uśmiechy, ta radość, to jest takie podziękowanie dla nas, mimo że nie robią tego ci ludzie bezpośrednio do nas, nie? Ale widzimy te uśmiechy po prostu i to wystarczy. So for me, this event was amazing. I really liked the energy of the event. I felt like everybody was really enjoying the event. At some places, I feel like, you know, certain, like the beginners are really happy, or like the advanced dancers are really happy, or something like this. But I felt that the entire event was really happy, and the energy of the workshops is so nice to see. Like first workshop, like a ton of people in the first workshop. Normally, it's like so empty in the first workshop, you know. So I felt like everybody was going to classes, everybody was dancing all night. But actually it wasn't true, because they had a social floor during all the workshops and those were also full. So I don't know. I think people were just like loving the event, and there was a lot of good energy at the event. Yeah. And officially, that was it. But unofficially, we also had another after party at the local school Good Mood, after the usual Monday classes with Brian and Kasia. And as you can see, a lot of people still stayed for Monday. So I'm leaving you with some footage from this day. And yeah, thank you for watching, and I hope it brought some good memories. If you weren't there, I hope that it convinced you to go there the next year. And see you on the dance floor. Me